Witam wszystkich z najbrzydszego miasta w Polsce, czyli z miasta Łodzi. Ten filmik zrobiłem praktycznie dla Polaków i łodziaków mieszkających za granicą, którzy nie mogą przyjechać i obejrzeć na żywo, jak powstają nowe zmiany w mieście Łodzi. To była dawna opinia o tym mieście, ale Łódź się bardzo zmienia i już staje się jednym z piękniejszych miast. Dawniej Łódź to było miasto przemysłowe, przemysł włókienniczy, tkalnie, dziewiarnie i nikt nie myślał o zwiedzaniu miasta Łodzi. Ale teraz już można spotkać bardzo dużo wycieczek, a my przejdziemy trochę, pokażę Wam, co się zmieniło na dzień dzisiejszy. Powstały nowe remonty, się pokończyły. W samym centrum Łodzi ma powstać taka nowa kamienica pana Misztala, no i widać, że już coś tu jakieś prace trwają. Piotrkowska OFF, stare zakłady zostały wyremontowane, powstały tutaj nowe sklepy, restauracje, no i zostały również dobudowane nowe budynki, gdzie są połączone razem ze sobą. I to jest takie duże centrum restauracji. Była dawniej taka brama wjazdowa i taki duży mur był, ale zostało to wszystko rozebrane. Teraz nie wiem, co tutaj za dzieła sztuki powstają. Nie wiem, co to jest, ale tutaj w internecie widziałem, że tu ma powstać jakiś budynek ażurowy. Nie wiem, na czym to polega i jak to będzie wyglądało. Na razie to widać, że tu jest jakiś zrobiony hipotez, taras. Nie wiem, co to będzie. Jeszcze się nie dowiedziałem. Zajrzymy. No, jakieś takie sznurkowe powstają rzeźby. Idziemy dalej, bo mamy długą drogę aż do Placu Wolności. Wiele kamienic na ulicy Piotrkowskiej zostało odnowionych, ale prace jeszcze trwają cały czas. Następne kamienice są w remoncie, także naprawdę Łódź nam pięknieje cały czas. Renowacja kamienic trwa w dalszym ciągu. W ogóle cała Piotrkowska została też odnowiona, przebudowana. Chodniki zostały poszerzone, pas jezdni zwężony, ograniczony ruch samochodów. No i dochodzimy do kolejnego, który został ostatnio odnowiony, parku pasażu. Jest to pasaż Schillera. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Piotrkowska 114. Powstały takie piękne murale. Przyjdziemy zobaczyć, jak oni to zrobili. Tutaj był budowany taki pawilon Hortexu, ale coś im się tam nie zgadzało w papierach, no i został rozebrany. No a pasaż Schillera, nowe nasadzenie kwiatków, dużo zieleni. O, nowe ptaki siedzą. Nawet się nie boi, skubany. Nic się nie boi. Przyzwyczaił się już zrobić. No ale całkiem ładnie to zrobili. Są ławeczki, gdzie można sobie usiąść, odpocząć. Tutaj powstał chyba plan miasta Łodzi dawny. Zajrzymy, jak to wygląda. To jest wszystko opisane, co gdzie, jaki budynek, jaka fabryka.
wszystkie fabryki łódzkie zaznaczone. No, naprawdę było tego bardzo dużo, ale już się pozmieniało niestety. Fabryk w Łodzi już nie ma. No i tutaj powstaje na końcu jakiś też najnowszy budynek, widziałem w internecie, że już jest na ukończeniu. Zajrzymy, jak on wygląda. Ludzie już korzystają, walają się na ławeczkach. No powiem wam, że bardzo ładnie to zrobili. No i tu właśnie powstaje jakiś szklany budynek. Teraz podejdziemy bliżej, zobaczymy. No, widać, że wykończenie elewacji trwa. Niedługo ma nastąpić otwarcie tego budynku. No. Jeszcze jedno, co mi się nie podoba, te wszystkie mazańce na ulicach. Jest tego naprawdę też dużo. No, a tutaj był taki ładny mural, ale niestety jakiemuś naszemu lokalnemu artyście się nie podobało. No i musiał trochę poprawić swoim sprayem. Tu jeszcze jakaś fontanna jest podświetlana, ale nie wiem, czy to już działa, czy to dopiero będzie działało. Na razie to się tutaj gołąbki kąpią i korzystają z tej fontanny. Na Piotrkowskiej spotkałem antykwariat, gdzie można kupić stare tabliczki z nazwami ulic łódzkich. Lubnicka, Solanowa. No już takich tabliczek w Łodzi niestety, ale nie ma. Urząd Miasta Łódź. Stary urząd został też wyremontowany, ale słyszałem, że teraz ma powstać nowy urząd gdzieś tam koło dworca fabrycznego. No ale kiedy to będzie, to nie wiem. Również taka wystawa super zdjęć o mieście Łodzi. Stare fabryki, nowe budowle. No naprawdę bardzo ładne zdjęcia, można sobie obejrzeć, jak nasza Łódź wygląda. Oczywiście ta stara i ta nowa, gdzie przed chwilą byliśmy. No i ulica Piotrkowska. Plac Wolności z góry. Jeszcze w remoncie, ale zaraz pójdziemy tam, pokażę wam na żywo, jak wygląda po remoncie, bo już jest oddany prawdopodobnie. Także idziemy dalej. Nowy Jork ma swoje żelazko. Miasto Łódź też będzie miało nowe żelazko. Piękny budynek z tarasami na górze. Nie wiem, to chyba będą biura. Teraz zobaczymy. Podejdziemy bliżej. Budynek już jest prawie na ukończeniu. Jeszcze jakieś ostatnie prace wykończeniowe trwają. Już jest cała konstrukcja gotowa. No, szkoda, że nie wziąłem dronika. Byśmy trochę polatali, bym wam pokazał z góry, jak to wygląda. No ale może jak będzie już wykończony na gotowo, to wtedy wam pokażę z góry. Balustradki widzę już pomontowane. Już końcówka.
Ostatnie prace upiększające. No bardzo ładnie to wygląda. Idziemy jeszcze z frontu zajrzeć. A tu jest widok na nasze łódzkie żelazko od ulicy Andrzeja Struga. No tu będzie takie podcienia. No i tak jak widzicie, jeszcze prace wykończeniowe trwają. Takie metalowe elementy są montowane. Na dole na pewno będą jakieś sklepy. A tutaj to wygląda, że będzie część mieszkalna, bo są balkoniki. Że chyba będzie część biur, a część będzie mieszkalnych. No okej, wracamy na Piotrkowską. Byłem w biurze budowy, zasięgnąć języka, a więc to będą tylko apartamenty, to nie będą biura, czyli będą takie śliczne z widokiem na Piotrkowską. No i pan powiedział, że budowa zakończy się lada moment. Konkretnej daty nie mógł podać, ale mówi, że już jest na ukończeniu. Teraz idziemy już naprawdę dalej na Piotrkowską. Niestety w Łodzi takie podwóreczka też jeszcze znajdziecie. Piękne kwiatuszki, no ale widać, że tu już chyba ludzie nie mieszkają, są wysiedleni, także być może to niedługo pójdzie też do rozbiórki albo do remontu kapitalnego. No niestety taką Łódź też spotkacie. No i oczywiście jest bardzo dużo dziurawych dróg, ale to prawdopodobnie nasza pani prezydent zapowiedziała, że teraz bierze się przede wszystkim za remont dróg. Zobaczymy, jak jej obietnica się spełni. No bo już kamienic naprawdę jest dużo pięknie wyremontowanych. Nowe plomby postawiane, stare takie kamienice, jak tutaj widzieliście, są porozbierane. No i zobaczymy nasze drogi. Tu nie jest tak tragicznie, ale są takie, że spokojnie się nie jedzie. Następna fabryka czeka na przebudowę, ale jakoś Kościuszki 35, czyli to jest centrum miasta, ale nie, być może i ta fabryka doczeka się rewitalizacji. Na razie to można tutaj horrory kręcić. A w tym miejscu powstaje nasze pierwsze takie mini metro, czyli ulica Zielona. Kopią dwa tunele od dworca fabrycznego do Łódź Kaliska i Żabieniec, a to jest pierwszy przystanek, czyli Zielona. Ale zaraz pójdziemy na dworzec fabryczny, to wam wszystko wyjaśnię, o co chodzi. Może wykorzystam fragmenty filmu Piotra Papiernika, to wam pokażę z góry, jak to wygląda. Spacerek naszego łódzkiego podwórka. Takie piękne. Tak wyglądają również niektóre nasze łódzkie piękne podwóreczka, wyremontowane, odmalowane. Może naprawdę jest
Bardzo ładnie. Tego podwórka to jest Więckowskiego 4. Tuż obok kolejne podwórko, Piotrkowska 31. Kiedyś tak mieszkała koleżanka i prosiła, żeby też pokazać, jak to wygląda. Trochę z drugiej strony, jak wyglądają łódzkie podwórka. No, oczywiście dziury. No i takie piękności w tych naszych łódzkich studniach. No to tak się kiedyś mówiło. Łódzkie studnie, słońce nigdy nie dochodzi. No okej. Idziemy dalej oglądać Łódź. Nie tylko ulica Piotrkowska się zmienia, ale wszystkie uliczki przyległe w ścisłym centrum miasta zostały wyremontowane. Położona kosteczka. A tu ulica Włókiennicza, czyli dawna kamienna. Ładny napis doszedł, Włókiennicza, wieczorem jest podświetlany. No, też bardzo ładnie wyremontowana, to już jest zupełnie inna uliczka. Tu mamy rzeźbę łódzka. Kochankowie z ulicy Kamiennej. Ostatnio głośno było o kolejnej inwestycji w mieście Łodzi, tu jest ulica Wschodnia. No i słyszałem, że powstało przejazd do ulicy Sienkiewicza. No powstał, on wygląda tak, ale zupełnie inaczej sobie to wyobrażałem. Myślałem, że to będzie normalnie duża ulica, którą można przejechać, ulicy Sienkiewicza, która znajduje się tam, a tu wygląda jak uliczka taka osiedlowa, dojazd do parkingów. Tu praktycznie parkingi są, nie wiem, jak tu można dojechać. Tak to wygląda niby ten nowa inwestycja. No ale tutaj widzę dużą inwestycję nową. Cały gmach telewizji obłożony. Chyba będą wymieniali elewację na tym całym budynku. Zaraz zobaczymy. O, tutaj. Czekaj. O, tutaj tak to wygląda. Cały obłożony w rusztowaniach, zakryty. No i słuchajcie, coś tam się dzieje. Tu się znajdujemy koło dworca fabrycznego i MDK-u. Tu będzie miała końcówkę tarcza wyrzutnicza Katarzyna i tu będzie chyba wyjęta. Nie wiem, czy tutaj też będzie się zaczynał drugi tunel, czyli w stronę Sieradza ma powstać tunel kolei dużych prędkości. No, były budowane ściany szczelinowe, teraz wybierają ziemię. No ale to wszystko pokazuje Piotr Papiernik z drona, lata i wszystko wam pokazuje, jak budują ten cały tunel. Chodzi po tych tunelach, po budowach, także zapraszam na jego stronę. Gdzieś tutaj na górze wkleję link do niego, a może wykorzystam jakiś fragment z jego filmu, to wam pokażę, jak to wygląda z góry. Łódź fabryczna, nie mogłem pominąć tego. Najpiękniejszy dworzec chyba w całej Europie. Oglądałem cały proces wyburzenia starego dworca, budowę nowego dworca. Jeszcze jak byłem w Stanach, to przez internet cały czas śledziłem tą budowę. No, pójdziemy jeszcze, zajrzymy, jak to wygląda.
Skierniewice, Żyrardów, Warszawa Zachodnia stoi na dość. No, na razie tutaj na dworcu jest cisza i spokój, ale widzicie, perony już są gotowe i tam dalej będzie przebicie do dworca Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec, także to będzie dworzec przelotowy, bo w tej chwili to jest stacja krańcowa i również powstaje, już zaczynają budować tunelu szybkich prędkości łączący Warszawę z Wrocławiem i z Poznaniem. Także będziemy bardzo szybko jeździć do stolicy i nie tylko. Po prostu dworzec będzie stacją przelotową i tu naprawdę będzie dużo pociągów. To chyba są ostatnie ujęcia z takiej ciszy i spokoju na tym dworcu. Tam stoi pociąg, tam dwa stoją. No bo ja byłem tu na samym końcówce. Tym razem, lecąc z Londynu, przylecieliśmy do Warszawy i z Warszawy przyjechaliśmy pociągiem takim Intercity. No powiem wam, że byłem mile zaskoczony, bo pociągiem to jechałem w Polsce, nie wiem, chyba z 40 lat temu. Teraz to są zupełnie inne pociągi. Piękne, czyściutkie, cicho jadą, miła obsługa, pan konduktor uśmiechnięty, zadowolony. Także naprawdę bardzo fajnie. A tu pociąg stoi do Skierniewic. Właśnie byłem w biurze informacyjnym, ale niestety pracownicy nie mogą wystąpić przed kamerą. No ale pani mnie poinformowała, że Katarzyna ruszy przełom drugiego, trzeciego kwartału. Także lada moment już ruszy, będzie dążyła tunel w kierunku dworca fabrycznego. Z dworca wyszliśmy, idziemy w stronę Placu Wolności. Pokażę wam, co tam się pozmieniało. Tutaj ten park już też oczywiście został wyremontowany. Zostały nowe nasadzenia. Także naprawdę bardzo ładnie wygląda. Jeszcze widziałem też taką fontannę, ale nie wiem, nie widzę. Gdzieś była. Dawniej na ulicę Piotrkowską to się wychodziło głównie na zakupy. To było centrum zakupów, były sklepy. No i nikt nie oglądał się na te piękne kamienice. Nawet człowiek nie wiedział, że takie piękne są u nas kamienice. A w tej chwili to jest głównie ulica właśnie takich kawiarenek, ogródków, restauracji. Zupełnie ma inny charakter teraz ulica Piotrkowska. Cały handel się przeniósł po różnych galeriach, po galerii, po manufakturze. No zresztą może zaraz tam zajrzymy, to wam pokażę. Trochę zimno było ostatnio, to krzesełka i stoliki zwinęli, ale tak normalnie to tu jest cała ulica zastawiona krzesełkami, stolikami. Obecnie do Łodzi już przyjeżdża bardzo wycieczek turystów, oglądają, zwiedzają naszą Łódź. Łódź się zmienia już zupełnie w miasteczko turystyczne. Ulica Rewolucji też została przebudowana. Nasadzili dużo zieleni, porobili miejsca parkingowe. No zupełnie
inaczej wygląda teraz. Słuchajcie, doszliśmy do naszego dzisiejszego celu podróży, czyli Plac Wolności, na nowo przebudowany. Jest zupełnie inny, jest dużo zieleni, trawka, drzewka posadzone. Nawet znalazło się plac zabaw dla dzieci. Zaraz wam pokażę. Tu widzę, że jeszcze jakieś ostatnie prace trwają, coś tu robią. Nie wiem, musimy zajrzeć, co tu robią. A tu chyba jest oświetlenie tutaj. Tak, tu chyba będą fontanny jakieś. No to już takie prace kosmetyczne. No i nasz Tadeusz Kościuszko. Odnowiony, oczyszczony. Także wygląda całkiem jak nowy. Muzeum Kanału Dętka widzę, że jeszcze nie jest skończone. Jeszcze prace trwają, no ale tu można sobie wejść w podziemia i zobaczyć stare kanały. Ale jeszcze nie jest to czynne. A bardzo się to zmieniło. Nawet wygospodarowali jakiś taki mały plac zabaw dla dzieci. Wyłożony mięciutkim takim tartanem. No i tak wygląda na dzień dzisiejszy Plac Wolności. Naprawdę bardzo ładnie. Przystanki tramwajowe zostały przeniesione na tą drugą część Placu Wolności. Są ładnie podwyższone, oświetlone. Że tramwaje nie będą przeszkadzały odpoczywającym na Placu Wolności. No, jeszcze jakieś prace wykończeniowe trwają, nie wszystko jeszcze jest wykończone na 100%. Jeszcze widać jakieś filmy remontowe. Tak wygląda obecnie Plac Wolności. Dobra, idziemy dalej. Idziemy na Bulewar Północy, bo to chyba teraz tak się nazywa. Nawet nie wiem, na dawną ulicę Północną. Czyli idziemy tam. Na ulicę Nowomiejską, przejdziemy Nowomiejską do dawnej Północnej. Też widać jeszcze jakieś poprawki trwają. Coś poprawiają. Ten film robię praktycznie dla Polonusów, dla Podziaków, Polaków, którzy wyjechali za granicę, bo oni nie mają możliwości obejrzenia na bieżąco, jak wygląda Łódź. No bo wiadomo, Łodziacy to jedzą, przyjdą sobie, pooglądają, są na bieżąco. Ten film pewno ich nie będzie interesował.
ale ja wam powiem, że jak odwiedziłem Łódź po 15 latach, to Łódź się bardzo zmieniła. Ci, co tu mieszkają, to tego nie zauważają, jak to wszystko się zmienia tak na bieżąco. Ale po długim czasie, jak ktoś nie był w Polsce i w Łodzi, to naprawdę jest szalona różnica. Tutaj widać następną jakąś kamienicę wyburzyli i będą budowali nowe. W ogóle w tym rejonie jest dużo takich nowych kamienic powstawianych wkoło manufaktury, tak jak tutaj widzicie, już nowa plomba stoi. No i zaraz zobaczymy na dawną ulicę Północną. Też jeszcze nie wszystko jest wykończone, ale już jest ruch puszczony na ulicy Północnej. No i zaraz pójdziemy zobaczyć do parku. Pójdziemy zobaczyć na stary rynek łódzki, bo już też jest skończony. Ta ulica to była bardzo zatłoczona, była dwukierunkowa, a teraz zrobili takie ładne zielone torowisko z trawką zieloną. No i przechodzimy do parku. Zobaczymy, jak wygląda park po remoncie. No jeszcze niedawno widziałem, że to były piękne kwiaty, aż było żółto, ale niestety już wszystko przekwitło. Po tej stronie jeszcze mamy kwiatki. Końcówki co prawda, ale są. Jeszcze tydzień temu to widziałem, było żółciutko. No i plan parku staromiejskiego Stawy. No idziemy zobaczyć. Nie wiem, co to za obszerstwo. Może to toaleta. Toaleta płatna. No ale jest. No, alejki porobili. Jakieś takie hamaki porobili. Jeszcze troszeczkę kwiatków się zachowało, no ale idę zobaczyć, bo tu jest taki fajny wybieg dla psów. O, kopią dołki, chyba będzie piłkę zakopywał. No ale fajnie, naprawdę fajnie. Tu widzę jakiś ładny plac zabaw dla dzieci. No nie ma dzieci, mogę wejść i zajrzeć, bo nieraz to rodzice się denerwują, że dzieci się filmuje, ale tu jeszcze chyba nie jest skończone, jeszcze prace trwają, bo to jest zagrodzone. No ale dzieciaki będą miały tutaj zabawę. No i tu jest drugi taki placyk. Naprawdę bardzo fajnie to zrobione. O, tam nawet ślizgawka jest taka zrobiona na górce. No dobrze, idziemy dalej zobaczyć. Zwiedzamy park dalej. No i następny park, to można sobie rower zostawić, przypiąć. No i tu są takie różne siłowe już przyrządy do ćwiczeń. Ławeczki, jakieś bieżnie, rowerki, drążki do podciągania.
i zaczynają kwitnąć kasztany, czyli maj się zbliża i matury. Siłownia plenerowa. Regulamin korzystania z siłowni. No tutaj mamy taka altanka, fajna zadaszona. No ale jestem ciekaw, czy zostawili stoły do warcabów. No tu zawsze starsi panowie siedzieli, grali warcaby. No ale poszukamy. Przejdziemy jeszcze, zobaczymy. Porozmawiałem sobie z panią, która siedziała na ławeczce i próbowała się wygrzewać w słoneczku. Mówi, że mieszkańcy okolicznych bloków byli bardzo zdenerwowani, bo ten remont strasznie długo trwał. No ale już jest ukończony. No i tutaj dawniej był taki ogromny staw. Myślę, że tu wody później napuszczą. No fajnie to wszystko porobili, naprawdę. A tutaj znalazłem granica getta 1940-44 i to chyba są mury symbolizujące granicę getta. Ulica Wschodnia. No tak wyglądała dawniej ulica Wschodnia. Stary rynek chyba. A tu jest plan łódzkiego getta. Ok, idziemy na stary rynek zobaczyć. No i mamy stary zegar słoneczny. Widzę, że tego nie poprawili. No. Cały park remontowali, ale tego zegara słonecznego niestety nie poprawili. Nie uda nam się zobaczyć, która jest godzina, bo jest trochę pochmurno. Nie widać słoneczka, ale tutaj można było się dowiedzieć, która jest godzinka. Zegar tak jak był przed laty, tak stoi dalej. No i teraz jesteśmy po drugiej stronie ulicy Zgierskiej. Druga część parku. Zobaczymy, co tutaj zrobili. Widzę nowe drzewka, nasadzenia, magnolie. Jakaś brama, nie wiem, czy to była, czy to nowa. Teraz zobaczymy. Ale chyba to jest nowa. No to wchodzimy. No tu mamy ładne fontanny. Woda się leje. No ładnie to zrobili. Super. Oho. To chyba jakieś próby dopiero były. Ale na pewno na wieczór są podświetlone, trzeba przyjechać na wieczór. No i tam dalej jeszcze są takie ładne fontanny. No to są takie mniejsze, żeby zobaczyć. No i tu są takie małe sikawki.
jeszcze druga strona tutaj parku, bliżej manufaktury. 4 stoły do ping-ponga. No i oczywiście chyba stoliki do rozgrywek walca by zostały. Przejdziemy, zobaczmy. Tak. Tylko dzisiaj jest trochę chłodno. Jeszcze zawodnicy nie wyszli. Ale stoliki gotowe. Kapsle zamiast pionków. No, czyli trzeba przyjść ze swoim sprzętem. No to byłem właśnie bardzo ciekawy, czy zostawili te stoliki. Muzeum Miasta Łodzi. Główne wejście do parku. Fajny tu pergolet zrobili. Jak to wszystko zarośnie, to będzie super taka brama wejściowa. Park Staromiejski. Idziemy. No, a tu mam taką dużą plażę, chyba na finały w rozgrywkach. No i jest plan naszego miasta. Miasto Łódź, 1940-44. Litzmannstadt się nazywał po niemiecku. I każdy mówił, co to za miasto, co nie ma starego rynku. No i w końcu mamy stary rynek. Też to długo bardzo trwało. No ale przejdziemy, pokażę wam, jak to wygląda. Tutaj takie ławeczki porobili, siedliska. Widziałem na otwarciu, tutaj jakieś imprezy były, może w przyszłości będzie się tutaj coś dziać. Zobaczyć, tutaj na środku też, o, zaczyna deszcz padać. Chyba mi się wycieczka zepsuła, niestety. Będziemy zobaczyć tutaj jeszcze do tej tablicy, co jest. My, Władysław z Bożej łaski Król Polski, oznajmiamy, że w miejscu wsi Łodzia, położonej w ziemi łęczyckiej, miasto lokować pozwoliliśmy i ją samą w miasto zwane Łodzią przekształcamy. Nadajemy jej prawa miejskie. Działo się w Przedbożu w sam dzień Świętej Maryi roku pańskiego 1423. Tak się prezentuje nasz stary rynek. Stowarzyszenie Przyjaciół Starego Rynku. Ale chyba jeszcze wszystko nie działa. To będzie to jest świeżo porobione. No i to wszystko na dzisiaj z naszego pięknego miasta Łodzi. Przede wszystkim chciałem wam pokazać te 3 kończące się duże inwestycje, czyli właśnie stary rynek, park
Śródmiejski i Plac Wolności. Przy okazji przeszliśmy po Piotrkowskiej, żeby Wam pokazać, co się pozmieniało, co się będzie zmieniać, jakie planują jeszcze prace. Jeśli podobał Wam się choć trochę filmik, lajkujcie, udostępniajcie znajomym. No i zapraszam na kolejne filmy. Bye bye.